Ty nagrywasz tą gadkę. O panie, no zapięty mi dałeś. O kurde, Piotr! Za co ty się bierzesz? Tak to się robi. A jestem drugi raz w życiu na tym skateparku, drugi raz w Białymstoku. I odwiedziłem, o Boże, sami youtuberzy. Co się dzieje, co? Dobra, to ja już chyba schodzę ze sceny, oddaję pałeczkę tej młodzieży. A tak serio to odwiedziliśmy Krzyśka Morzejko, czyli największego wymiatacza, jeżeli chodzi o street trail w naszym kraju, po to, żeby opowiedział nam o tajemnej wiedzy, którą przez tyle lat jazdy zgromadził. Siema Krzysiek. Dobry wieczór. Krzysiek jeździ na Skyu, czyli na najwyższym modelu marki Inspire. To od ilu lat? Od 10 lat. Czyli jesteś jedną z pierwszych osób w Polsce Tak jest. w tym sporcie. Tak naprawdę to Krzysiek dzisiaj tylko wyjątkowo założył kask. I Krzysiek jeździ bardzo dynamicznie, bo wychował się z BMX-arzami. Ja się wychowałem z trailowcami, więc ja wszystko robię wolno, na hamulcu. A Krzysiek w zasadzie hamulca to dotyka czasami tylko, żeby jakąś drobną korektę zrobić. Więc spróbujemy dzisiaj dowiedzieć się właśnie jak najwięcej o takich technicznych kwestiach związanych z rowerem, ale też mam nadzieję, że jakieś protipy dla nas jeżdżących w street trailu, a propos technik, sztuczek i tak dalej też się dowiemy. Dobre. Ja sam jestem bardzo ciekaw tego, co Krzysiek ma do powiedzenia na kilka technicznych tematów a propos geometrii rowerów, bo nawet Wy bardzo często zadajecie mi pytania, czy na przykład rower do dirtu nadaje się do street trialu, czy jak mam jakąś tam ramę dirtową, to czy mogę sobie tam wstawić lepsze hamulce i czy to będzie rower do street trialu. I co Ty byś powiedział na ten temat? Myślę, że rower do dirtu jest słabą alternatywą ze względu na amortyzator, to po pierwsze. Jakby zasada wybicia na rowerze do street trialu polega na podciągnięciu tego roweru, a nie wbiciu go w ziemię, co wymaga właśnie amortyzator, żeby wyskoczyć. Jeszcze dużą wadą jest to, że support jest bardzo nisko, jest na minusie, a u nas jest to w granicach 15-20 mm na plusie. Tak, czyli żeby widzowie wiedzieli, o co chodzi. Między osią przedniego i tylnego koła robimy linię i ponad tą linię w rowerach do street trialu support jest mniej więcej 15 mm, czyli odległość od linii do osi supportu jest mniej więcej 15-20 mm, tak jak Krzysiek mówi. A w rowerach do dirtu ten support jest poniżej nawet tej linii, więc to jest no, geometrycznie zupełnie inny rower. Do tego kąt główki, z tego co kojarzę, jest zazwyczaj bardziej wychylony, żeby ten rower był stabilniejszy. A Krzysiek, co najbardziej może ułatwić nam jazdę na rowerze? Może jakaś zmiana, czy na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wybór roweru? Do street trialu najlepiej jest zamontować dłuższy mostek. W dirtówkach jest to zazwyczaj 40-50 mm. Tutaj mamy 90 na 35 stopni. I oczywiście mamy kilka podkładek włożonych. W dircie ważne jest, żeby ich za dużo nie wkładać ze względu na barspiny i inne sztuczki w locie. A w temacie napędu? To kluczowe jest właśnie, żeby napęd był bardzo niski. Z przodu stosuje się zazwyczaj zębatkę 22 zęby, a z tyłu 14. Pomaga to właśnie manipulować rowerem, robić pedal kicki, czyli kopnąć w pedał i ten rower podnieść do góry. Spoko, czyli przełożenie stosunkowo lekkie. W dirtówkach jak kręcimy w korbę, to potrafimy się bardzo szybko rozpędzić, no a na tym rowerze już mamy 10 na godzinę i w zasadzie napęd się kończy. Mamy arcade'a, mamy Skya i 4Playa. To
Dla kogo byś dedykował te rowery? Kto ma się zdecydować na Arcade'a, a kto, nie wiem, na Sky'a i od czego to zależy? To Sky'a bym polecił osobom niższym, oczywiście jest najkrótszy z rowerów Inspired. Daje możliwość przedłużenia go na przykład z wymiana mostka, ale na przykład nie będzie się sprawował tak jak Foreplay w trialu dla wyższych osób, bo baza kół jest dłuższa i cały wysięg jest większy. Takim neutralnym rowerem i najbardziej streetowym jest Arcade i go poleciłbym tak naprawdę każdemu, kto chce spróbować swoich sił w streetie. Tak? Interesujące. Na co wpływa długość korb? Czy warto czasami wsadzić krótsze lub dłuższe korby? Krótsze korby umożliwią nam lepszą rotację ze względu na to, że będziemy bliżej tego środka roweru, Okay. a dłuższe korby umożliwią nam lepsze manipulowanie, robienie pedal kicków ze względu na to, że 5 mm na korbie, na długości korby to jest taki pół ząbka z tyłu w kasecie. Krzysiek wsiadł na mój rower i powiedział, że mam słabo ustawioną kierownicę. Złapał klucze i przestawił mi delikatnie do tyłu. Różnica praktycznie niezauważalna. No ale ja jak wsiadłem na ten rower, to nagle barspin kręci się zupełnie inaczej. Manuale wychodzą dużo łatwiej. Bunny hop jest zupełnie łatwiejszy. Więc powiedz dwa słowa, na co wpływa to, jak ustawimy kierownicę. A więc tak, wychylenie kierownicy poza poziom, jakby poza kąt główki bardzo dobrze wpływa na, załóżmy, pivotach na przednim kole, na różnych sztuczkach na przednim kole właśnie. Czyli jak mamy ją dalej, w ten sposób Tak. dalej, to łatwiej nam się na przykład na przednim kole kręcić, tak? Tak, i łatwiej podskoki robić na przednim kole i takie właśnie. I z czego to wynika? Czyli że rozumiem, że środek ciężkości ciała tak, mamy środek ciężkości dalej. wychyla się poza rower, dzięki temu łatwiej jest utrzymać ten balans na przednim kole. Okej. A jak damy do A jak, siebie? właśnie, jeszcze zanim damy do siebie, jeszcze jest neutralna taka pozycja pod kąt główki, prawda? I ona nam umożliwia tak neutralnie dopasowanie roweru do każdego stylu jazdy, ale jednak lepiej ją troszkę sobie przestawić pod siebie. Do tyłu, jeżeli ją przechylimy, to oczywiście będzie łatwiej nam troszkę manuale robić. Środek ciężkości się przesuwa do tyłu, jest łatwiej robić niektóre rotacje. Dobra, i mamy tutaj taką małą rozmowę jeszcze na temat podkładek pod mostek. I Krzysiek nie jest w stanie wyjaśnić, o co chodzi, bo doszliśmy do takiego, minut. tak, do takiego wątku, który chyba najlepiej jest testować każdemu indywidualnie, czyli to, jak wysoko mamy mostek, który regulujemy sobie podkładkami, to wpływa według Krzyśka bardzo znacząco na jazdę, no ale to jak macie dużo czasu, macie różne podkładki, to posprawdzajcie sobie, potestujcie, no i zobaczycie sami, co i jak wpływa na waszą jazdę. A Krzysiek, zobaczcie, dał sobie tutaj, ile ta podkładka ma? 2 mm. 2 mm i Krzysiek mówi, że ta podkładka bardzo dużo zmieniła, tak? Że jak jej nie ma, to jest beznadziejnie, a jak jest, to jest idealnie, więc ja nie wiem, dla mnie to jest czarna magia. Jeszcze nie jestem na takim etapie czucia roweru i jeżdżenia, żebym akurat na takie detale zwracał uwagę, ale dobrze, że powiedziałeś o tym, bo myślę, że z czasem będzie to kluczowe. Ja się rozgrzewam, no i zobaczymy, co Krzysiek ciekawego podpowie mi a propos jazdy. Bo ja jeżdżę wolno, Krzysiek jeździ turbodynamicznie, więc mam nadzieję, że jakieś kilka uwag będzie tutaj dla mnie miał, na czym i ja skorzystam, no i oczywiście wy. Krzysiek przestawił mi kierownicę troszeczkę do siebie, no i już jest taka inna jazda na tym rowerze, że nie wiem, pewnie kilka minut się przyzwyczaję, ale rzeczywiście ma to wpływ na jazdę, bo wjeżdżałem na prosty krawężnik i samo podniesienie koła robię zupełnie inaczej niż wtedy, jak robiłem to, kiedy kierownica była ustawiona do przodu. To jest sztos, no. Bo sam bunny hop po prostu dużo mniej energii i bardzo pewnie lecę, nie tracę tak prędkości. Fajnie. Dzięki. Patrz, jak niewiele trzeba. Jakby ci koło wycentrować. Chociaż żeby było po środku. No, Jeszcze byś miał wtedy lepsze wybicie, bo nie skaszałoby cię tak pod splotu. tak zrobię. Mam sztuczkę, jesteś gotowy? Tutaj G-turn. Oczywiście, że jestem gotowy. To jest kompletnie inny rower. Szok. Dla przykładu, wczoraj próbowałem ten skok zrobić i lądowałem za każdym razem gdzieś tutaj. Brakowało mi na dolocie tyle. Kierownica przestawiona i jestem na górze. Wysysanie informacji ciąg dalszy.
Powiedz mi, widzisz jak ja jeżdżę, widzisz co robię, wiesz, że ja jestem trailowiec bardziej niż streetowiec. Co byś mi powiedział? Zacząłbym na początku od rozpędzania się. Wiadomo, że trial jest bardzo statyczny i w sumie robimy wszystko z miejsca, prawda? Więc zacząłbym na pewno od rozpędów, No, od jakichś 1.8 czy 6. Dawaj. Wtedy przed nim dalej. zobaczymy co ja robię, jak ja robię, co ty mi podpowiesz, no i widzowie też pewnie będą mogli sobie nagrać swoje materiały, porównać to z tym, co za chwilę zobaczymy, no i każdy swoje wnioski wyciągnie, każdy na tym skorzysta. I co powiesz o moim skoku? Był dobry, ale zapomniałeś o wyciągnięciu, No, tak to powiem, dupy. do góry. Trzeba podciągnąć rower w locie. I wtedy Dobra, wszystko będzie w porządku. próbuję jeszcze raz. Proszę nie wciskać hamulca. To będzie jazda bez hebli, to będzie ogarnięte, ale tak już swoją drogą właśnie jak jeden dzień pojeździłem bez hamulca, to 1.8 jest kompletnie innym skokiem. Tak, tak, bo nie masz tego, że trzymasz klamkę, tylko Tak. trzymasz kierownicę samą. Dawaj, co dalej? 1.8, co teraz? A co byś chciał? No nie wiem, coś mówiłeś o 340 prędkości, na przednim kole to nie, to po prostu. bo ja mam z tym problem, na Może- przykład, że się kręcę, ale rotacji głową drugiej części w ogóle nie robię. To możemy na bench skoczyć. Chodźmy. To jest to, że ja się zatrzymuję, a już głową później nie ma wyskoku, nie? Obracasz się z głowy, a to trzeba głowę dodać później. Trzeba tak i Okej. dopiero później machnąć tą głową. Hamulec. Ale już powoli łapie. Jest inaczej, kiera też zmieniła dużo. Wczoraj jak to próbowałem, to Możesz też było. podrywać, bo tak to masz, że jesteś za rowerem i zanim ją podciągniesz w ogóle do siebie, to masz większy odstęp, a tak to jak ciągniesz już stąd dotąd, to już koło masz w górze. Mega. Fajne motywy, takie drobiazgi techniczne, ale naprawdę w praktyce później, jak będziemy jeździli jakiekolwiek linie, to nagle się okazuje, że albo jesteśmy w stanie coś przejechać dobrze i zlądować kontrolując to, albo nie. Na trumnę. Dobra, czyli coś, do czego potrzebna jest prędkość, której ja się tak cholernie boję. Tak to się robi. No już tak chodzić, no. O O, kurde, no. Piotr! Nawet 50 Za co ty tak się nic. bierzesz? Żeby tych informacji nie było zbyt dużo, ja oczywiście dowiedziałem się jeszcze więcej od Krzyśka, ale Was zostawiamy z tą wiedzą, która dzisiaj pojawiła się w tym filmie. Ja wiem, co już mam trenować, na co zwracać uwagę. Będę sprawdzał sobie różne ustawienia, jeżeli chodzi o sprzęt. No i co, jak macie jeszcze jakieś pytania do Krzyśka, to śmiało piszcie w komentarzach. Na pewno na wszystkie odpowiemy. I cóż, ja zapraszam Was na Instagrama Krzyśka. Kanał na YouTubie też będzie. Możliwe, że będzie. Obecnie jest, ale jeszcze w trakcie przygotowania od 2 lat. Ja na to liczę, ale znajdziecie, ja wstawię w opisie filmu link do kilku materiałów Krzyśka, które rozwalają głowę, co ten chłopak wyprawiał. I co? Dziękuję operatorowi kamery za dzisiejszą pomoc, czyli Dawidowi. Spala kanał, więc wszystko, koniec, elo Benz, cześć.